Hej, hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Ludwika i dziś kontynuujemy naszą podróż po budynku badawczym. Najpierw jednak chciałabym przeczytać Wam jeszcze jeden opis setu, który mam na sobie spod niedawnego tropiciela. Starożytne przeświadczenie, że krew bestii wspina się po prawej nodze, spowodowało taki, a nie inny krój spodni. Tak jak Wam kiedyś opowiadałam, wykonywano sobie taką opaskę na prawej nodze, żeby ta krew nie dostała się tak łatwo do organizmu. I dlatego niektórzy tropiciele musieli mieć amputowane nogi i lądowali na wózku inwalidzkim. Tu powinien się pojawić Simon. Może powinniśmy go... I teraz się cofnąć. Spróbujmy. Tak, mamy Simona. A tragic figure, but he will shame himself no longer. He died with his ideals untarnished. He was a true hero, and earned that much at least. Do you know why the hunters are drawn to this nightmare? Because it sprouted from their very misdeeds. Things that some would rather keep secret. A pitiful tale of petty arrogance, really. High time someone exposed the whole charade. Now, you seek nightmares and the secrets within. Now, you seek nightmares. No to idziemy. Tak. Teraz. Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. Proud under the church. Beasts are a curse, and curse is a shackle. Only ye, the true blades of the church. Ten tropiciel uwięziony, to co mówił, podobne słowa były zawarte w oście Ludwika. Na razie nic nie możemy zrobić. Dopiero później dostaniemy klucze i wtedy opowiem o tym tropicielu trochę więcej. Shrouded by night, but with steady stride. Co za irytująca. Wróciłam do runy, która mi odnawia życie, jeżeli użyję brutalnego ataku. Are you a hunter? Well, that's very odd. Do you hear the toll of the bell? Very well. The beast you seek will not be found here. Go back to your hunt, and if you have the chance, put this night behind you. Places better left untouched. Secrets better left alone. Only a forwards brazenly roam. Tak, to jest postać, o której będę mówiła później. Z nią też i z Simonem zresztą łączy się quest. Teraz natomiast czeka nas jeszcze to sobie przeczytajmy.
Kawał żelaza z otworami na pance, potężna tropicielka prosta Gracja nie radziła sobie z obsługą broni palnej, wolała za to grzmocić bestię tym kawałem żelaza, który przy okazji powodował ciężkie zachwianie wroga. Gracja była nieustraszoną tropicielką, a dla osób postronnych rzucanie się na bestię z niemal gołymi pięściami wyglądało niezwykle efektownie. Nic dziwnego, że ta broń została nazwana jej imieniem. To jest jedno jedyne wspomnienie o tej tropicielce w całym lorze. Tak, idziemy do ciekawego miejsca ze względu na to, że usłyszymy właśnie zaraz modlitwę związaną z tym, co opowiadałam odnośnie Amelii. Tu natomiast w ogóle jest 2 tropicieli i walka z nimi 2 naraz będzie zbyt trudna, dlatego spróbujemy jednego wykurzyć. Tak, uratowało mnie chyba to, że ona tam przypadkiem wpadła do celi. Ta druga tropicielka jest znacznie łatwiejsza. No i się mówi, że to była Amelia. Część się zgadza, część nie. Nigdy nie jest wprost powiedziane, oczywiście. Teraz. To jest bardzo ciekawe miejsce. Zwróćcie uwagę, że tutaj najprawdopodobniej to jest pomnik pokazujący leczenie krwią. I spod łóżka wychodzi bestia, co pokazuje, że w każdym z nas jakaś część bestii istnieje. Znajdujemy się w sali badawczej.
w której Kościół Uzdrowienia ukrywał swoje badania. Co zresztą zaraz zobaczymy, natomiast musimy dokończyć tą windę jakby, bo ona wiele rzeczy ukrywa. To jest taki sam ołtarz jak w archikatedrze i tu leży czaszka Laurensa. Czaszka Laurensa, pierwszego pastora Kościoła Uzdrowienia. Tak naprawdę to on stał się pierwszą bestią kleryka, a jego ludzka czaszka istnieje wyłącznie w koszmarze. Czaszka ta jest symbolem przeszłości Laurensa i tego, czego nie udało mu się ochronić. Jego zadaniem było poszukiwanie własnej czaszki, ale nawet gdy ją odnalazł, nie udało mu się odtworzyć swych wspomnień. Tak, o tym będę mówiła, jak trafimy do lochów. Jest tam boss, bestia, która nie ma głowy. Więc krąży teoria, że to jest właśnie Laurens. A przez to, że nie ma wspomnień, stracił wspomnienia, to nie mógł pomóc Germanowi opuścić sen tropiciela. I Laurens w wersji tu w DNC jest dosyć trudnym bossem, ale również ta bestia, którą uznajmy też przedstawia Laurensa w wersji lochowej jest trudna, także Laurens nie jest przyjemny. Potężna broń używana przez Kościół Uzdrowienia, działo strzelające parabolicznie, którego pocisk wybucha przy zetknięciu z celem. Początkowo zaprojektowane nie dla zwykłych tropicieli, ale dla muskularnych mężczyzn z defektami mózgu. Ci jednak nie potrafili sobie poradzić z właściwym użytkowaniem broni palnej, a więc działo zostało po cichu wycofane z użycia i zamknięte w magazynach. Trochę czasu zajmuje wykorzystanie potencjału tej windy do końca. To teraz moglibyśmy tak naprawdę wrócić do Laurensa, do archikatedry i zacząć z nim walkę. Ja do końca nie chcę tego teraz robić. Najgorsze zostawię na koniec. Będzie i Laurens i sierota Kos na sam koniec. Przynajmniej DNC. Dobrze. Has anyone, seen my eyes? I am afraid I've dropped them in a puddle. Everything is pale now. To są pacjenci, eksperymenty Kościoła Uzdrowienia. Którzy byli przygotowywani do kontaktu z wielkimi.
Just kill me. Free me from this place. Kill me free. Someone help me. I'm guilty. I know. But I won't do it again. I promise. The dumb darkness. It frightens me. And what rises from its very depths. I'm guilty, the dumb. And what rises from its Lady Maria, please take my hand. Please help me. Don't let me drown. Tak, oni wzywają Lady Marię, która wiedziała, że są tutaj prowadzone takie badania i ona żałowała tych ludzi. Oni się najprawdopodobniej później zamieniali w koszmarze, zamieniali się w te zimowe latarnie, które znały kołysankę Lady Marii, więc najprawdopodobniej Lady Maria schodziła do tych pacjentów i śpiewała im kołysanki, jak żyła. Bo teraz została przeniesiona do koszmaru, z którego nie może się uwolnić i nie może też zejść do swoich pacjentów. Także oni uważają, że ona ich opuściła. Teraz czeka nas dosyć agresywny przeciwnik. O, przypadkiem gest wyszedł. Także w koszmarze Maria została uwięziona, tak że nie mogła cofnąć się do swoich pacjentów i ich pocieszyć. Mogła za to się cofać do wioski rybackiej, od której wszystko się zaczęło. Do tego jako kobieta związana z Cainhurst mogła używać broni, dzięki której mogła wzmacniać swoją siłę, używając własnej krwi, ale to odrzuciła. Ona nie chciała używać tej zdolności związanej z Cainhurst, więc dzierżyła broń, która była do niej podobna, ale nie używała krwi. Oczywiście to w rzeczywistości, natomiast w koszmarze została jeszcze tak ukarana, że musiała używać broni opartej na używaniu krwi. Tak. Koszmar oczywiście miał być po prostu karą dla tropicieli. Także Lady Maria tak właśnie cierpi. Natomiast German cierpi ze względu na to, że
mu się upiekło. On nie dotarł, nie został uwięziony w koszmarze, on jest we śnie tropiciela. Natomiast no też jest ukarany, bo nie mógł, nie wiedział, co się stało z Lady Marią tak naprawdę, z ukochaną. Nie może się uwolnić ze snu, czeka aż Laurens go uwolni, a Laurens nie żyje. Także tropiciele zostali pokarani. Tu czeka nas też jeszcze jedna tropicielka. To jest też walka dosyć przykra. Ze względu na to, że tu jest po prostu mało miejsca do walki. Generalnie w tym miejscu jest się łatwo zgubić. Ale dużo ech dostajemy. Tak. Tam jest przejście do Lady Marii. Nie bardzo też wiem, co tutaj mówić. Tu trzeba uważać w ogóle na pułapki. To jest pułapka. I te głowy, te postacie bez głów nie zwracają teraz na nas uwagi, ale gdyby na nas się wylała ta pułapka, to one by nas atakowały wtedy. Także trzeba mieć to na uwadze. Teraz sobie przeczytamy. O ile dobrze pamiętam, tak, one nakładają na nas szał. Tak, powiększona głowa. Trzeba to przeczytać. Powiększona głowa pacjenta katedry z otworem na tyle dużym, że dałoby radę umieścić w niej ludzką głowę, chociaż szaleństwem byłoby próbować. Jeśli to jednak uczynisz, nasłuchuj uważnie lepkiego dźwięku kap-kap, niczym woda spływająca z głębi powoli miarowo. Woda była ważna w Bloodborne, tak samo ważna jak krew. I to najpierw dzięki wodzie
tak naprawdę ludzie mogli poznać wielkich. Oh, Lady Maria, save me, please. I don't hear anything. Oh, save. A to jest też ważne miejsce, bo po pierwsze odkryliśmy skrót, a po drugie jest tam pewna osoba, z którą wiąże się ciekawy questline. Is that you, Lady Maria? No. You're someone else. Please, could you do something for me? I need brain fluid. Murky, mushy brain fluid. Tak, i my dostarczymy ten brain fluid. I zrobimy chyba to teraz nawet jeszcze w tym odcinku. Skoro i tak już bardzo dużo wyczyściliśmy, to możemy kontynuować podróż. Choć przyznaję, że się już trochę pogubiłam. Co gorsze, w lochach jest się jeszcze łatwiej zgubić. Dobra. Tam czeka na nas kolejny ten bardzo agresywny koleś. Tak, tu bardzo łatwo spaść też przede wszystkim. No dobra. Idziemy dalej. Po kolejnej długiej drabinie. W DNC też są długie drabiny, jak zauważyliście.
prawie spadłam. Nie jest bezpieczne tu walczenie. Listen close, and you too will hear the sound of water. Zmieniamy teraz ustawienie schodów, więc będziemy mieli dojście do Lady Marii, czyli naszego jednego z 2 bossów. My musimy iść tam, ale ten kruk też jest ważny. On lubi sobie zawsze tutaj spaść. Jest ważny, bo ma runę. No. Dla nas ważna jest ta drabina. Splash, splish, splash. Have you heard how curiously the sea churns? Like a storm, but like the rain, only gentle, like it bellows from deep inside of me. Here it comes, up but gently. Ona jest nieśmiertelna. Teraz się odrodzi. Dostaliśmy płyn mózgowy. Szalawy płyn mózgowy o kształcie ameby trzęsie się i odbija, uzyskiwany od pacjentów, których głowa spęczniała tak bardzo, że stał się całym ich jestestwem. W początkach istnienia Kościoła Uzdrowienia wielcy łączeni byli z oceanem, a pacjentów z chorobami głowy nasycano wodą i nakazywano im słuchać morskiego wycia. Płyn mózgowy wił się w ich mózgach i doprowadzał do wytworzenia oczu wewnętrznych. Tak. Ale szybko biegnie. To gorzej.
Plop. Plip. Plop. Plip. Lady Maria? I'm a robin. Will I ever curl up and become an egg? What say you? Lady Maria. Lady Maria, say something. Anything. Dawno temu mała dziewczynka miała starszego brata, który koniecznie chciał zostać lekarzem. Siostrzyczka zgodziła się zostać jego pacjentką. Eksperymenty doprowadziły do objawienia starożytnej prawdy, przez co rodzeństwo uznało się za błogosławione. Widzicie? Odżyła. Tam jest przejście do Lady Marii. Opowiadałam wam o tej tarczy, jak zebraliśmy tarczę drewnianą. Pierwotnie zaprojektowana do ochrony mistrza świętej ceremonii kościoła uzdrowienia, później wytwarzana dla badaczy grobów, szczególnie tych eksplorujących labirynt Is. Błękit jest symbolem jeziora. Tarcza znacznie zmniejsza wszelkie obrażenia po atakach niefizycznych. Tak, dokładnie. Nic więcej. Nic dodać, nic ująć. Teraz tak. Tutaj? Czy ja tutaj byłam? Nie. Klucz do celi pod katedrą trapisami przetrzymywane są podziemnej celi, aby rzeczy, których lepiej nie pokazywać i wiedza, której lepiej nie posiąść, po cichu rozkładała się w jałowym mroku. Oczywiście zaraz sobie tam pójdziemy. Jeszcze mnie tam nie było. No dobra. Najpierw pójdźmy tu. Dajmy płyn mózgowy pierwszy. Please, I need... Oh, thank you. You're terribly kind. Oh, it's wonderful. Oh, I hear the sticky sound. I'll have you know, I was once a blood saint too, so do come back.
if you ever run dry of saint's blood. Oh, will you accept? That makes me... But I cannot. I'm sorry to trouble you. Krew pobrana od Adeline, pacjentki sali badań, odtwarza PZ i kontynuuje odtwarzanie PZ przez jakiś czas. Adeline była pierwotnie jedną ze świętych krwi leczonych przez Kościół, aby pielęgnować wartościową krew. Adeline była jednak jednym z tych przypadków, które okazały się korzystne dla Kościoła. Tak, bo jedna z Ada, ona miała. Ta, która była zazdrosna o Arianę, nie przydała się w kościele uzdrowienia. Zaraz sobie przeczytamy. W tamtych czasach niektórzy tropiciele wierzyli, że konkretne metale są odporne na krew bestii. Nic dziwnego, że w noc polowania niektórzy uciekają się do przesądów. Dokładnie to samo, tylko trochę inaczej wygląda. Okej. Dobra, i to chyba będzie ostatnie miejsce, do którego musimy przejść. Tym samym odkryliśmy wszystko, co nam oferował budynek. Sam z siebie. Blip, blop, blip, blop, Tak, słoneczniki będą ważne. splish, splash. Zaraz się zresztą. Może nie zaraz. Wrócę sobie do snu tropiciela, żeby spędzić echa. I wtedy skończymy więzienie. Być może uda nam się pchnąć też dalej quest Adeline. I zajmiemy się bossami. Ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.